Witajcie, więc tak jak wspomniałem w poprzednich filmach, powracam do rulonów bankowych PRL. Zostało mi jeszcze dużo do sprawdzenia. W tym filmie pozwolę sobie na otworzenie rulonu bankowego 1 zł z 1985 roku. Kolejny papier z rolki w stanie nienaruszonym, jest ich sporo, ale chcę zebrać wszystkie i sprawdzę, czy to też ma swoją cenę. Ale już nie przedłużając, więc zaczynam. A jeszcze jedno i już lecimy. 2 lata starszy rocznik już otwierałem. Wpadły naprawdę fajne sztuki z 1983 roku. Tego samego spodziewam się po tej rolce bankowej. Co więcej, jestem bardzo ciekaw, czy uda mi się trafić ten słynny Destruct Double D. Tak naprawdę można go trafić na każdym roczniku, ale przeglądając licytacyjne archiwa na OneBidzie, które pokazują, że ten rocznik 1985 wiedzie prym w dziedzinie tego destruktu. To jego rocznik akurat ma najwięcej rodzajów, ale to nie wszystko, bo również podobnie prezentują się kwoty, za które się sprzedaje, zaczynające się od kwoty 300 zł, kończąc i nawet na kwotach 3000 zł. Warto tutaj poza tym wspomnieć o gradingu, który do tego momentu łącznie z MS i MS Prooflike oraz Double D posiada na swoim koncie 134 sztuki. Jak zawsze omówię pokrótce te noty, nadmienię o tym, co już zapisało się w historii OneBida. Nota MS Prooflike na tą chwilę posiada 9 sztuk. Jak zawsze zacznę od noty MS65 Prooflike, której pojawiły się do tej pory dwie noty z wszystkich trzech. Jedna sztuka jest destruktem, który już miałem okazję w tym filmie Wam prezentować. Z tego względu właśnie wygląda tak ta cena Double D na Prooflike. Pozycja należąca do dosyć rzadkich w takiej postaci. Druga nota, jej sprzedaż miała miejsce 5 lat temu i była w tym czasie pierwszy raz w ofercie, osiągając końcową cenę aż 1500 zł. Można zauważyć tutaj jedną rzecz, że na tyle wysłanych monet tylko 9 udało się otrzymać dopisek Prooflike. MS66 Prooflike, dwie sztuki z tą notą. Ceny końcowe, jakie zdobyły te slaby, to 750 zł oraz 1300 zł. Ale przecież sami macie okazję widzieć, że jak na ten moment rulon, który mam okazję przeglądać, wygląda bardzo słabo. Wszystko, co do tej pory sprawdziłem, nie ma szansy na wysyłkę do NGC, ale jest tutaj również nota Mint State ze 111 sztukami. Podobnie pod lupę wezmę notę MS65. Na tą chwilę jest 33 slaby. Bazując na archiwum, te kwoty oscylują w gradingu od 70 zł do 400 zł i te ceny podaję Wam z przestrzeni 5 lat. Ale nie zawsze ta inwestycja może Wam się zwrócić, choć mimo wszystko większość z tych monet udaje się wyjść na plus. Nota MS66 zawiera 40 sztuk, minimalnie lepiej się prezentuje na aukcjach, nieco korzystniej to wygląda. Jak widać, minimalne kwoty zaczynają się od progu 120 zł, kończąc nawet i na 550 zł. Duży wpływ na cenę ma na pewno prezencja monety znajdująca się w slabie. MS67 jest tu na ten moment najwyższą notą. Jeśli chodzi o ten rocznik oraz nominał, są 4 top pop, które przyznało NGC. W 2021 roku pojawił się pierwszy slab i osiągnął kwotę 1000 zł. Pozostałe sztuki znajdują się w prywatnych kolekcjach. Od strony gradingu mniej więcej się to tak prezentuje. Wkrótce przybędzie parę nowych not. Jak już wcześniej wspomniałem, ten rulon względem innych rolek bankowych, które miałem przyjemność otwierać, wygląda bardzo słabo. Była szansa kupić podobny rulon, ale zaspałem i przeszedł mi koło nosa, więc na ten moment nie sprawdzę kolejnej rolki. Fakt jest taki, że udało mi się kilka sztuk odłożyć. Z nimi będę się starał zawalczyć o notę MS66, choć to nie będzie należeć do najłatwiejszych zadań. Jeszcze będę musiał to kilka razy przemyśleć, zanim zdecyduję się na to, czy cokolwiek trafi do NGC. Na tą chwilę, kochani, to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.